konkursy towarzyskie bez żadnego znaczenia, czy też jedynie trening. W taki sposób większość kibiców, jak i samych zawodników patrzy obecnie na zawody letniego Grand Prix. Prestiż tego cyklu jest obecnie znikomy, jednak letnie konkursy skoków nie zawsze były aż tak bardzo zepchnięte na margines. Oczywiście cykl ten nigdy nie mógł równać się z zimowymi rozgrywkami, co nikogo nie powinno dziwić, skoki są w końcu dyscypliną zimową. Były jednak lata, w których letnie Grand Prix przechodziło swój złoty czas. Cieszyło się sporą popularnością wśród kibiców, a obsada przeciętnych zawodów zdecydowanie bardziej przypominała tą z Pucharu Świata niż obecnie, gdzie zazwyczaj mamy do czynienia z obsadą przypominającą bardziej Puchar Kontynentalny. Cofnijmy się więc na chwilę do czasów, gdy letnie Grand Prix rzeczywiście było czymś więcej niż zwykłym treningiem. Letni odpowiednik Pucharu Świata rozgrywany jest nieprzerwanie od 1994 roku, jednak pierwsze edycje były bardzo skromne. Podczas pierwszej edycji rozegrano jedynie 3 konkursy indywidualne w Hinterzarten, Predazzo i Stams. Wszystkie konkursy, jak i cały cykl, wygrał Japończyk Takanobu Okabe. Obsada konkursów była mocna. Startowało w nich większość skoczków światowej czołówki, jednak letnie Grand Prix i jego rozpoznawalność dopiero raczkowały. Był to natomiast bardzo udany start dla tych zupełnie nowych i nietypowych jak na tamte czasy rozgrywek. W kolejnych latach do kalendarza dołączały nowe, liczne lokalizacje takie jak Kuopio, Trondheim, Oberhof, Courchevel, Hakuba i Sapporo, Villach, a nawet koreańskie Muju. Jednak konkurs zaplanowany w tym miejscu ostatecznie został odwołany z powodu warunków atmosferycznych. Skoczkowie światowej czołówki nie odpuszczali letnich zawodów, traktowali je poważnie, o czym mogą świadczyć wyniki klasyfikacji generalnych z tamtego okresu, które w dużej mierze pokrywały się z klasyfikacjami zimowego Pucharu Świata. Letnie Grand Prix na przełomie XX i XXI wieku weszło na poziom swojej najwyższej świetności, a w całym cyklu zwycięstwa odnosili tacy legendarni skoczkowie jak Andreas Goldberger, Janne Ahonen, Sven Hannawald, Adam Małysz czy Andreas Withelzl. Od roku 2004 letnie Grand Prix odbywało się również na skoczni w Zakopanem, co w czasach Adama Małysza gwarantowało tłumy kibiców na skoczni porównywalne z tymi widzianymi w Pucharze Świata. 2 lata później, na rosnącej fali popularności letniego Grand Prix, włączono nawet do niego turniej będący letnim odpowiednikiem turnieju 4 skoczni, czyli tak zwany turniej 4 narodów, rozgrywany na skoczniach w 4 różnych krajach, czyli we francuskim Courchevel, szwajcarskim Einsiedeln, niemieckim Hinterzarten oraz włoskim Pragelato, które w kolejnych latach wymieniało się również miejscami z Predazzo. Turniej przetrwał 5 lat, a jego zwycięzcami byli sami skoczkowie światowej czołówki, czyli kolejno Andreas Hoffler, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Simon Ammann oraz Adam Małysz. Był to prawdziwy złoty czas dla letniego Grand Prix. Każdy cykl zawierał od 7 do nawet 10 poszczególnych lokalizacji. Mieliśmy konkursy w najróżniejszych krajach Europy, ale również w Azji, przede wszystkim w Japonii i Kazachstanie. W większości konkursów udział brała cała światowa czołówka, która opuszczała co najwyżej zawody w Azji. No i mieliśmy wspomniany już wcześniej turniej 4 narodów. Z obecnej perspektywy wydaje się to czymś nierealnym. Aktualnie mamy zazwyczaj 5 lub 6 lokalizacji w czasie całego cyklu. Nie mamy żadnych turniejów, oprawa zawodów mocno odbiega od tej z Pucharu Świata, a lista startowa przypomina tą z Pucharu Kontynentalnego. Schyłek świetności letniego Grand Prix przypadł moim zdaniem na rok 2011. Był to wyjątkowy rok w świecie skoków narciarskich, zwłaszcza dla polskich kibiców. Po sezonie 2010-11 karierę zakończył Adam Małysz, więc letnie Grand Prix 2011 było pierwszym skokowym cyklem w nowej rzeczywistości bez Adama Małysza jako lidera polskiej kadry. Był to również wyjątkowy cykl ze względu na to, że zorganizowano pierwszy i jednocześnie ostatni w historii Lotos Poland Tour, czyli turniej rozegrany na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Zastąpił on bezpośrednio turniej 4 narodów, którego popularność i opłacalność w organizowaniu spadła na tyle, że po prostu z niego zrezygnowano. Polski turniej gościł najlepszych skoczków świata, a kibice na trybunach oczywiście dopisali. Mimo wszystko turniej okazał się być jednorazowym przedsięwzięciem. W całym letnim cyklu ponownie występowali najlepsi skoczkowie świata. Klasyfikację łączną zwyciężył Thomas Morgenstern przed Kamilem Stochem i Tomem Hilde. I w tym miejscu coś na zawsze się zmieniło. Ciężko powiedzieć, co było głównym czynnikiem, który sprawił, że od tego momentu letnie Grand Prix zaczęło tracić w oczach pod każdym względem. Jednak z perspektywy czasu wyraźnie widać, że od 2012 cykl ten zaczął podążać w zupełnie innym kierunku.
Coraz ciężej było utrzymać tradycyjnych organizatorów konkursów. Zawody w takich miejscach jak Einsiedeln często napotykały problemy organizacyjne, a włoskie skocznie w Pragelato i Predazzo zupełnie zniknęły z kalendarzy, podobnie jak czeski Liberec. Jeśli chodzi o obsadę zawodów, to najbardziej wymownym obrazkiem pokazującym dużą zmianę będzie czołowa trójka klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix 2012. Kolejne miejsca zresztą jedynie potwierdzają, że czołówka zaczęła masowo odpuszczać sobie letnie konkursy. Mimo wszystko upadek letniego Grand Prix, choć dość dynamiczny, to jednak był stopniowy. Poszczególne edycje wciąż obfitowały w naprawdę dużo ciekawych lokalizacji. Obsada zawodów, ich prestiż oraz liczba kibiców na trybunach zaczęły jednak sprawiać duże problemy, napędzając błędne koło. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że jeszcze nawet do 2021 roku pod względem kalendarzy letniego cyklu nie było tragedii. Zainteresowanie organizowaniem letnich zawodów wciąż wyrażały takie kraje jak Japonia, Rosja czy Kazachstan, dzięki czemu mieliśmy pewne urozmaicenie. Co prawda obsada typowa dla zawodów drugiej ligi, kibiców na trybunach jak na lekarstwo, szum medialny wokół zawodów praktycznie żaden, ale dla wielkiego fana tej dyscypliny lato w dalszym ciągu było stosunkowo ciekawe. Wciąż można było obejrzeć całkiem sporo konkursów od lipca do października, w wielu nietypowych dla Pucharu Świata lokalizacjach. Wszystko zmieniło się jednak po roku 2021. Z wiadomych powodów zawody przestały być organizowane w Rosji. W kazachskich Almatach czy Szczuczyńsku organizatorzy uznali, że finansowo nie opłaca im się planować tu konkursów, a skocznia w japońskiej Hakubie straciła międzynarodową homologację i nie mogą się tam już odbywać zawody najwyższej rangi. Do tego wszystkiego jeden z największych klasyków letniego Grand Prix, czyli Hinterzarten, zmaga się od dawna z problemami ze skocznią i problemami finansowymi, przez co w tym miejscu również nie odbywają się konkursy. Tak samo sytuacja wygląda chociażby w Einsiedeln. Co więc nam zostało? Wciąż stałym punktem letniego cyklu są konkursy w Wiśle, Courchevel, Hinzenbach i Klingenthal. Dość często w ostatnich latach w kalendarzu pojawia się także rumuński Rasznov. I właściwie to już wszystko. 5 tych samych lokalizacji, 0 nowości, jakikolwiek prestiż i popularność letnich zawodów bliska zeru i zawodnicy z czołówki w większości wybierający spokojne treningi zamiast towarzyskich zawodów. Letnie Grand Prix zmieniło się na przestrzeni lat nie do poznania. Oczywistym jest, że cykl ten nigdy nie konkurował z Pucharem Świata, jednak w latach mniej więcej od 2000 do 2011 roku był to cykl naprawdę ciekawy, który cieszył się sporą popularnością i przez ogół kibiców i skoczków nie był wcale postrzegany jak trening przed zimą, tylko jak prawdziwe zawody po prostu o nieco niższej randze i rozgrywane w nietypowych okolicznościach. Czy jest szansa, że letnie rozgrywki powrócą jeszcze do czasów swojej świetności? Osobiście uważam, że w najbliższych latach, a nawet w nieco dłuższej perspektywie jest to bardzo mało prawdopodobne. Szczyt popularności tego cyklu jest już raczej za nami. Upadł on już tak bardzo pod praktycznie każdym względem, że wdrapać się z powrotem na ten szczyt będzie graniczyło z cudem. Więc czy letnie Grand Prix będzie się miało jeszcze gorzej i będzie wciąż pogłębiać swój upadek? Wydaje mi się, że nie i to z prostego powodu. Cykl ten tak bardzo zszedł już w okolice dna, że z tego poziomu można się już tylko odbić. Kalendarze są już tak okrojone i nudne, że gorzej być po prostu nie może. Myślę, że ta najgorsza passa powinna się już powoli kończyć i letnie Grand Prix 2025 zaskoczy nas w końcu jakąś nową, ciekawą lokalizacją. Sandro Pertile zapowiedział nieoficjalnie, że w 2025 powinniśmy ujrzeć w letnim kalendarzu przebudowaną skocznię w Predazzo. Stałym punktem letniego Grand Prix ma się stać skocznia w amerykańskim Ironwood, jednak wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie zmodernizowana. Osobiście liczę również na powrót skoczni w Hinterzarten, która mogłaby znowu stać się tradycyjnym punktem letniego kalendarza. Jeżeli sytuacja finansowa w Kazachstanie się poprawi, to być może do kalendarza powrócą konkursy w Almatach i Szczuczyńsku. Potencjał do budowy ciekawego kalendarza w kolejnych latach jest więc całkiem spory. Jednak co z tego wyjdzie, ciężko teraz prognozować. Na ten moment pozostaje nam cieszyć się nadchodzącymi konkursami w Wiśle, Rasznowie, Hinzenbach i Klingenthal, bo jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.